Dzień dobry, z tej strony Grzegorz Olechniewicz, Goodman Group. Dzisiaj weźmiemy na warsztat kolejne narzędzie. Tym narzędziem będzie analiza BCG, która służy do tego, żeby przebadać, sprawdzić, jak zachowuje się pełne portfolio naszych produktów bądź usług, które mamy w firmie. Analiza opracowana wiele lat temu przez Boston Consulting Group. Zobaczcie, nawet sobie zrobiłem taką ściągę, na jaki temat dzisiaj będę mówił, czyli analiza BCG. Więc to, o co Was teraz poproszę, to kliknijcie w poście w link i ten link przekieruje Was na stronę, gdzie znajduje się narzędzie, które ułatwia przeprowadzenie tej analizy. Ja zmienię widok. I zobaczcie, już jestem również na tej stronie, czyli mamy generator macierzy BCG. Macie tu oczywiście wstęp, opis tego narzędzia, informacje, do czego ono standardowo nam służy. No a poniżej znajduje się samo narzędzie, które ma ułatwić nam przeprowadzenie analizy. Po lewej stronie panel administracyjny, po prawej stronie będziemy mieli wyniki, czyli będziemy mieli wyrysowaną macierz BCG, a pod tą macierzą jest tabela, w której pojawią się rekomendacje. Te rekomendacje później będziecie mogli sobie wyeksportować. Oczywiście jest też instrukcja, tak, łącznie z tym, że tutaj na dole jest przykładowy plik do pobrania, więc jak sobie klikniemy na pobierz ten plik, to automatycznie został zapisany u nas i możemy sobie w tym momencie takie przykładowe zestawienie różnego rodzaju produktów wprowadzić za pomocą opcji import. Jak taki plik wygląda? Wygląda mniej więcej on tak, czyli mamy nazwę produktu, TTM, poprzedni TTM i lider TTM. Jak zastanawiacie się pewnie, co się kryje pod tym TTM, no to już Wam mówię. TTM oznacza sprzedaż danego produktu bądź usługi w okresie obecnym, czyli powiedzmy obecnych 12 miesięcy. Poprzedni TTM to poprzednie 12 miesięcy, a lider TTM no to odniesienie do lidera rynkowego. No i ktoś może powiedzieć, ale skąd ja mam wiedzieć, ile sprzedał lider rynkowy, czyli powiedzmy nasza konkurencja? Zakładam, że w większych firmach dobry dyrektor sprzedaży bądź kategory menedżer wie takie rzeczy, jakie wyniki w danych produktach może mieć ich konkurencja bądź liderzy, tak? Bo też możemy tam wpisać kilka firm i uśrednić ich wynik, żeby odnieść się po prostu do jakiejś średniej. Więc to, co teraz zrobimy, to zaimportujemy ten plik. Nie będziemy tutaj ręcznie każdego produktu dodawać, więc to, co ja robię, zobaczcie, to wrzucam cały ten plik tutaj do pola przeciągnij i upuść plik CSV, pach i proszę. I mamy już macierz BCG wyrysowaną. Łącznie z tym, że są od razu nadane klasy. Jak najedziecie tutaj na któryś z tych bąbelków, to zobaczycie, że pod wykresem Wam się pojawi informacja dotycząca tego produktu, jego udziału, zmiany względem poprzedniego okresu, a poniżej znajduje się tabela z wynikami, od razu z segmentacją, czy jest to gwiazda, pies, dojna krowa, czy znak zapytania. No powiem Wam, że te nazwy są dość dziwne, jeśli chodzi o macierz BCG, no ale jak już takie wymyślili, to tego się trzymajmy. Te wszystkie wyniki możecie oczywiście wyeksportować sobie, więc jak je wyeksportujecie, to zobaczcie, dostajemy plik CSV, gdzie mamy nazwę produktu, TTM, poprzedni TTM, lider, mamy informację, czy był wzrost, czy spadek, udział, no i segmentację, czyli czy to jest ta gwiazda, pies, znak zapytania, czy dojna krowa. Więc te informacje od razu tutaj mamy w pliku. No i ktoś mógłby też zapytać, ale Grzegorz, przecież Wy się zajmujecie zarządzaniem zakupami, czyli siedzicie w negocjacjach z dostawcami, algorytmach, narzędziach, analizie strategicznej pod zakupy, no a tutaj BCG. Przecież BCG głównie kojarzy się ze sprzedażą. No powiem Wam, nic bardziej mylnego. Znaczy rozumiem, że jeśli tylko i wyłącznie zajmujemy się realizacją jakichś tam przetargów, no to takie informacje mogą nam być nie do końca potrzebne, albo jeszcze nie są potrzebne. Jednak jeśli patrzymy na to z perspektywy strategii zakupowych, no to już jak najbardziej się przydają, chociażby do tego, żeby planować jakieś forecasty, procesy SOP i tak dalej, żebyśmy mogli po prostu pewne rzeczy
przewidywać, albo żebyśmy mogli odpowiednio rozłożyć nasze siły na poszczególne produkty. Więc wtedy jak najbardziej nam się to przyda. No i też może być taka sytuacja, że nie jesteśmy kupcem w kategoriach pośrednich, czyli tam jakiś direct, indirect, tylko jesteśmy kupcem w kategoriach detalicznych, czyli takim kupcem jak na przykład w sieci handlowej, który dość często jest też odpowiedzialny za sprzedaż tego produktu i jego rotację. W związku z tym taka informacja dla niego może być jak najbardziej istotna. Ale słuchajcie, macierzy BCG możemy też użyć jak najbardziej w standardowych zakupach, czyli takich direct, indirect, do analizy kategorii, do analizy dostawców. W jaki sposób to robimy? No, możemy na przykład wrzucić wszystkie kategorie z ich wartościami i odnosić je do tego, co wiemy z rynku, na przykład o zakupach w danej kategorii lidera rynkowego. Możemy również wewnątrz danej kategorii zrobić taką analizę i wrzucić na przykład do niej dostawców wszystkich, a jako lider TTM możemy wybrać dostawcę, który w danej kategorii dominuje. Takie dane również mogą być dla nas dość istotne, szczególnie jeśli je systematycznie będziemy sprawdzać i będziemy powtarzać tą analizę, to jesteśmy w stanie w tym momencie sobie wymierzyć, jak wyglądają ruchy naszych dostawców u nas w firmie. Więc jak najbardziej, zobaczcie, w zakupach też ta macierz może się nam przydać. Co jeszcze na dzisiaj? Dostaję zapytania, czy będę też omawiał narzędzia typowo zakupowe, takie, które mamy u nas na stronie. Głównie te dotyczące kalkulowania zapotrzebowań albo na przykład kosztów produkcji i tego typu rzeczy. No i od razu Wam powiem, że nie będę. Te narzędzia są tam umieszczone, ale te narzędzia omawiam tylko i wyłącznie na naszych szkoleniach. Są one takim dla nas wsparciem i wsparciem dla uczestników tych szkoleń w ich późniejszej pracy. A co mam dla Was dzisiaj? Oczywiście polecam Wam uczestnictwo w konferencji zakupowej Procurement Angels, która odbędzie się 25 i 26 września w Warszawie w hotelu Airport Okęcie. Sprawdźcie sami program, sprawdźcie to, jak wyglądały poprzednie edycje. Myślę, że to wystarczy, żeby Was zachęcić do udziału w tej konferencji. A ja wracam teraz do pisania tekstu piosenki końcowej. Trzymajcie się. Cześć. Wake up, boardroom lights turn low. A grid ignites, the currents flow. X is share, Y is growth tonight. 4 iron gates of market